Siemano, dzisiaj mam dużą paczkę. Nie jest hulajnoga od marki Duos. Jest to dokładnie model D99. No i z tymi dużymi hulajnogami jest tak, że o ile nie jeździcie na takiej większej, a jeździcie na przykład na Bolcie czy na zwykłej Xiaomi, no to nie macie za bardzo porównania. Ale jak już siedzicie na przykład na taką Laoti T30, którą miałem wcześniej, albo Laoti ES19, którą mam teraz, no to taka Duos jest w sam raz. No i czym mocniejsza hulajnoga, tym daje więcej frajdy z jazdy. A co mamy tutaj w środku? Zaraz rozpakujemy, no i sprawdźcie razem ze mną. Hulajnoga przychodzi oczywiście z magazynu z Europy, więc dostajemy ją w kilka dni. Linki znajdziecie do niej w opisie. A co mamy w paczce? No to zaraz zobaczymy. Hulajnoga ma mieć 13-calowe kółka. No i już widzę, że są naprawdę duże. Wcześniej właśnie miałem Laoti, które miały dziesiątki, no a te koła są potężne. Zaraz zobaczymy, czy ja to sam sobie tutaj wyciągnę. Oczywiście są steropiany zabezpieczające, więc tutaj to, co jest luzem, to powyciągamy. Tutaj mamy luzem siodełko, do którego przejdziemy później. Jak widzicie, hulajnoga jest mocno zabezpieczona dookoła steropianami, tak aby nic jej się nie stało podczas transportu. No i teraz to wszystko musimy powyciągać. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze producent dorzuca poza samą hulajnogą. No i to jest hulajnoga prosto po wyjęciu z pudełka i zdjęciu tych steropianów. Tutaj mamy torbę z logo producenta, którą będziemy mocowali na kierownicę. Ona była luzem, no i luzem też było to siodełko, które było wciśnięte z boku. A teraz przejdźmy do tego, co jeszcze producent dorzuca do tego zestawu. Więc zacznijmy od tych bajerów, które są tutaj przymocowane do samej podstawy. No i na koniec przejdziemy do składania hulajnogi. Oczywiście producent dorzuca od siebie zestaw kluczy. Tutaj mamy imbusy, a tutaj śrubki, które prawdopodobnie będą do samego siodełka, ale to jeszcze zaraz sprawdzimy. No i tutaj mamy dwa kartony, w których powinny być ładowarki. Jak widzicie, są one sporych rozmiarów. To jest ładowarka numer 1 oraz ładowarka numer 2, no bo jednak naładować te bydle, no to trzeba tutaj trochę mieć energii. Fajnie, że są dwie, więc szybciej będziemy mogli napełnić całą tą baterię. Oczywiście tutaj producent dorzuca od siebie instrukcję obsługi, w której w razie czego macie opisane po angielsku, jak dbać o hulajnogę, no i też jak ją tutaj ustawić, tak aby Wam odpowiednio jeździła. Po kolei mamy opisany cały zestaw. Tutaj jest informacja o ekranie, o tym, jakie są tutaj najważniejsze elementy tej hulajnogi. Więc jak ją kupicie i będziecie chcieli się czegoś o niej dowiedzieć, no to raczej tutaj wszystko właśnie znajdziecie. Tylko no musicie znać angielski. Tych dodatków, które tutaj mieliśmy, to chyba będzie tyle. Teraz czas na ściągnięcie wszystkich folii i dodatkowych zabezpieczeń. No i składamy całą hulajnogę. Ok, no to hulajnogę mam już rozebraną z całych tych steropianów i folii. Ten błotnik na tył mamy oddzielnie, więc do niego przejdziemy później. Oddzielnie jest tutaj też ekran, który będziemy wpinać w kierownicę, ale do tego też również przejdziemy za chwilę. Teraz czas na wyprostowanie i złożenie całej hulajnogi. Tutaj prawdopodobnie, żeby ją rozłożyć, musimy zwolnić tą czerwoną dźwignię, która odpowiada za trzymanie samej sztycy kierownicy. I teraz ciągniemy, prostujemy. Zapadka tutaj nam wskoczyła, więc teraz kierownica jest już wyprostowana. Możemy rozłożyć stopkę i tą kierownicę teraz musimy tutaj zamontować. Sam montaż nie jest tutaj jakoś mocno skomplikowany. Mamy tutaj dwa bolce od tej sztycy, więc tą kierownicę nakładamy na te mocowanie, no i skręcamy imbusami, które są w zestawie. Kierownicę tutaj musimy dobrze dokręcić, aby wszystko nam się porządnie trzymało. Po dokręceniu tych śrubek teraz czas na ekran. Jak widzicie, on był tutaj oddzielnie i on ma też tutaj od razu dwie śrubeczki, które odpowiadają za przykręcenie. Więc najpierw musimy to wykręcić. Później ten kabelek wpinamy tutaj w to, co nam wystaje. W sumie jeden tylko kabelek wystaje bez podpięcia. Raczej nie będzie to skomplikowane i połapiecie się, co łączymy z czym. I teraz czas na przykręcenie tego ekranu do tych otworów. Kiedy ekran jest już przymocowany, widzimy, że tutaj kluczyki wiszą na kabelku, więc musimy je ściągnąć. Mamy tu dwa kluczyki, które wkładamy w stacyjkę. Żeby uruchomić hulajnogę, będą one nam niezbędne. Tutaj też widoczny jest ekranik, który teraz jest luzem.
On jest luzem przez to, że możemy go sobie tu wyregulować i ustawić tak, jak chcemy. Ok, no to kierownica jest już tutaj wstępnie złożona. Teraz czas na przykręcenie jeszcze tego tylniego błotnika. Tutaj też śrubki są od razu wsadzone, więc bez problemu tym imbusem najpierw je odkręcamy. Później oczywiście zakładamy sam ten plastikowy błotnik. Skręcamy wszystko tak, żeby się nam mocno trzymało. No ale i tak ten błotnik raczej służy tylko tutaj, żeby chronić nas przed jakimiś tam zachlapaniami czy brudami płynącymi z drogi. A tak, no to mamy tutaj taki spory podnóżek. No i teraz zostało nam tylko zamocować tutaj tą torbę od producenta, którą dostaliśmy w zestawie, tak abyśmy mieli tutaj w razie czego miejsce na telefon, czy no co tam byśmy chcieli sobie schować. Hulajnoga jest już złożona. To, co na pierwszy rzut oka robi wrażenie, to te 13-calowe opony, bo naprawdę w porównaniu do Laotti, która miała dziesiątki, które też wydawały się duże w stosunku do takich 8,5 w Kukirinach, to te są potężne, nie dość, że są grube, to i są też ogólnie, jeżeli chodzi o rozmiar, no to spore. Sama podstawa też jest wielka, no bo zobaczcie, ja mam tutaj rozmiar 45 i bez problemu mieszczę sobie stopę bokiem. Tutaj też mamy fajny podnóżek w stylu Bumblebee. Błotnik, no to już Wam mówiłem. No i tutaj jest jeszcze ta torba, którą producent dodaje w zestawie, ja ją od razu zamontowałem. Teraz czas na pierwsze uruchomienie. Zaraz zobaczymy, jak ona się będzie nam świeciła. Napięcie mamy, więc na szczęście hulajnoga nie jest rozładowana. No i teraz tym przyciskiem ją uruchamiamy. Tutaj ekran już nam pokazuje, że mamy naładowaną baterię na fulla. No i jest tutaj ten mały ekranik, który jest razem przy tej manetce, a tu na środku mamy taki duży ekran, który powinien być czytelny. To jeszcze oczywiście sprawdzimy w pełnym teście, czy będzie on dobrze widoczny w słońcu, ale przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, no to robi on duże wrażenie. Jeżeli chodzi o cały osprzęt, to nie różni się on mocno jakoś od tych hulajnóg Laotti. Wydaje mi się, że jest to niemalże to samo, może i nawet ta sama fabryka. Tutaj robotę powinny robić te światełka. Teraz je włączymy. No i jak widzicie, na przodzie mamy duże dwie lampy, ale poza nimi jest tutaj jeszcze dużo światełek RGB. No i tutaj tak z przodu podświetlane jest logo Duoc. Z boku mamy taśmę z podświetleniem RGB. No i dodatkowo jeszcze świeci się sam podnóżek, który jak widzicie ma bardzo fajny wzór. Ja teraz siadam na tą hulajnogę, żeby zrobić pierwszy test jazdy. Jestem bardzo ciekawy, jak się na niej jeździ. Zakładam GoPro, więc będziecie mogli zobaczyć razem ze mną, jak to się prezentuje. No i tutaj widzę, że hulajnoga, jak jej nie używamy, to co chwilę zmienia tutaj tryby. Teraz świeci się w takich barwach, co jest bardzo fajne. No dobra, no to ja już kask mam na głowie. No i czas na pierwszą jazdę. Zaraz zobaczymy, jak się tą hulajnogą jeździ. No bo naprawdę powiem Wam, że jest kawał tego sprzętu. Te opony są bardzo duże. Jak na razie, no to mamy najniższy tryb, więc tutaj nie ma żadnych problemów. Ale jednym przyciskiem włączamy sobie tryb turbo i do tego dwa silniki. Na start hulajnoga jest zablokowana na prędkość 25 km na godzinę. Aby to zmienić, musimy przytrzymać przycisk Mode i przycisk włączania. Dopiero wtedy pokazuje nam się ekran programowania. No i tutaj mamy tryby od jedynki i lecimy dalej. Tutaj standardowo na początku wybieramy, czy chcemy mile, czy kilometry. Aby to zatwierdzić, przytrzymujemy przycisk Mode. No i tutaj musimy to zmienić na setkę, aby od startu już hulajnoga miała pełną moc i dała radę się rozpędzić do maksymalnej prędkości. Tu oczywiście możemy ustawić od razu 100, tak żeby nie było żadnych problemów i hulajnoga ruszała z pełną mocą. Aby wrócić do ekranu głównego, znowu przytrzymujemy te dwa przyciski.
No i powiem Wam, że no naprawdę ta hulajnoga jak na pierwsze wrażenie to robi piorunujące wrażenie. Niedługo będzie pełny test na kanale Margol, więc śledźcie, subskrybujcie, obserwujcie, udostępniajcie ten materiał dalej. No i widzimy się już niedługo. Do następnego. Cześć!